Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale Frontend Architecture. Dzisiaj moimi gośćmi są Marcin Milewicz oraz Szymon Pawlak, twórcy podcastu Na Froncie. Może opowiecie trochę o sobie. Marcin, zechce zacząć? Tak, cześć wszystkim. Nazywam się Marcin Milewicz. Pracuję jako Principal Frontend Developer, Frontend Architect w firmie Xebia, a także jestem Google Developer Expertem w kategorii Web Technologies. Razem z Szymonem nagrywamy podcast Na Froncie i moje głównie zainteresowania w IT skupiają się wokół frontendu, wokół architektury frontendu, która też się ostatnimi czasy niezwykle rozwija. Tak, dokładnie. Kontynuując, Szymon Pawlak, Software Architect, taką labelkę znajdziecie u mnie na LinkedInie. W szczególności skupiony na frontendzie. Wspólnie z Marcinem nagrywamy podcast na froncie. Zachęcam do posłuchania. Ja również zachęcam, też byłem gościem dwóch odcinków. Bardzo fajny podcast i polecam ze swojej strony. A dzisiaj będziemy rozmawiali o modularności i porozmawiamy sobie zarówno czym jest moduł, czym jest ta modularność. Myślę, że też zahaczymy o tematy związane z DDD. Porozmawiamy sobie, czy w ogóle to ma sens na froncie, z czym to się je. Więc zapraszam do odcinka. I właśnie, może bym już tak zaczynając, najpierw bym spróbował odpowiedzieć na pytanie, co to jest moduł. I jest sobie, otworzyłem tutaj definicję z Wikipedii i jakby na Wikipedii jest jakby programowanie modularne, tłumaczę tak z angielskiego. To jest jakby technika, która polega na tym, że tworzymy kod modułowy w takich niezmiennych modułach, które zawierają wszystko i ten moduł zawiera wszystko, co jest niezbędne, aby jakby funkcjonować, tak? Czyli mamy jakiś taki niezależny byt, czyli tutaj już mamy jakieś granice takiego modułu, tak? Czyli po prostu to jest niezależność, jakby tą granicą, że on jest niezależny, no i możemy po prostu i to jest jakby skończony zestaw funkcjonalności. I, mm, i co wy o tym myślicie? Nie wiem, Szymon, zechcesz zacząć? Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o. Ja bym to rozgraniczył na dwie rzeczy. Notabene troszkę zaczęliśmy o tym rozmawiać przed samą nagrywką, czyli mamy moduł jako koncept po prostu tworzenia oprogramowania. No i w naszym świecie JavaScriptowym moduł, który istnieje per se jako technikalium, tak? Patrząc na to z perspektywy konceptu, to co ty przedstawiasz, to co Wikipedia nam daje jako definicję, nic dodać, nic ująć. Czyli w takim idealistycznym świecie moduł zawiera w sobie wszystko to, co potrzebuje do niezależnego działania. A na samym końcu efektem tego, czy owocem tego jest to, że ten moduł możemy sobie wywalić, możemy go podmienić i to nie powinno wpłynąć, znaczy inaczej. Podmiana wpłynie i wywalenie, bo tego nie będzie. Ale nie powinno zepsuć aplikacji, ponieważ to, co jest potrzebne, jest w środku tego modułu, jako koncept. A o technicznych aspektach jeszcze chyba za chwilkę porozmawiamy. Ja jeszcze tutaj dodałbym, że moduł, owszem, zawiera wszystko, co potrzebuje, ale też nie zawiera niczego więcej, bo to też warto dodać. Bo tutaj, jeżeli będziemy mówić, pewnie dzisiaj będziemy mówić o tym szukaniu granic modułu, o eksploracji takiej biznesowej, no to raczej częściej zdarzają nam się błędy, że te moduły są za duże, aniżeli za małe. Przynajmniej ja to tak z doświadczenia widzę, że to często te przeładowane domeny, czy przeładowane moduły, które nie są zbyt takie samowystarczalne, są problemem, Mhm. aniżeli te malutkie fragmenciki. Mhm.
Tak, ja jeszcze ze swojej strony bym dodał, znaczy ja przynajmniej tak rozróżniam trochę na moduły, powiedzmy takie biznesowe i moduły może techniczne, tak? I już mówię o co mi chodzi. Bo kierując się tą definicją, to jeżeli sobie weźmiemy komponent, na przykład select, tak? No to on on się wpasowuje do tej definicji, tak? Że to jest niezależny jakiś element, który po prostu ma wszystko, co działa, tak? Więc jeżeli wchodzimy już na takie kwestie techniczne, to możemy po prostu zejść na poziom komponentów, tak? Ale mamy też powiedzmy kwestie biznesowe i teraz moduł może być całą domeną, na przykład biznesową lub jakoś częścią domeny biznesowej, tak? Czy jakoś skończoną funkcjonalnością czy jakimś procesem biznesowym, który jest po prostu zamknięty w jakichś granicach. I jakby ja widzę tutaj takie dwie różnice, nie? Że bardzo często po prostu to się przesiąka, bo na przykład może mieć sam design system, tak? I tam design system też może mieć po prostu być całym modułem, tak? Ale wewnątrz po prostu jeszcze może mieć mniejsze moduły, jak na przykład, nie wiem, select, input i tak dalej. Więc ta definicja jest taka bardzo ogólna, i tak naprawdę można ją przypisać do bardzo wielu rzeczy. Tak, i tutaj trzeba też pamiętać, że w każdej technologii, bo nie będziemy się tylko skupiać tutaj na JavaScriptie, znaczy wprost w pełnym rozumieniu tego, w każdej technologii istnieje ten tak zwany technology gap, gdzie jest problem ze zmapowaniem tutaj tej modularności biznesowej na technologię. Tak? I w sumie jakby nie patrzeć, to w różnych technologiach my staramy się odwzorować jakąś tą konceptualność samych modułów. Dlatego Mhm. podejść do tego też mamy bardzo wiele. Wydaje mi się, że też tutaj dzisiaj jeszcze wspomnimy, no bo tutaj zaczynając od takiego tego, co już Szymon mówił, już samych JavaScriptowych modułów, takich per se, no to idąc dalej, mamy no chociażby lipki Enixowe, które też są jakby nie patrzeć modułem. Całe paczki NPM-owe też są modułem. Mogą być. Mhm. Tak, czyli Dokładnie. jakby to znowu, nie? Takie trochę rozwiązanie stricte techniczne, no i na powiedzmy problem, gdzie znaleźć jakąś taką granicę po prostu jakiegoś elementu, nie? No bo komponent to też będzie takim powiedzmy technicznym rozwiązaniem, tak? Bo no. De facto komponent, na przykład w świecie reaktowym, często jest modułem, tak? Patrząc już przez pryzmat, załóżmy też frameworków. E, Inaczej tutaj już możemy rozpatrywać to w kontekście Angulara, chociaż odkąd standalone components funkcjonuje, istnieje, to znowu troszkę też można przeformatować swoje podejście do tego, jak rozumieć moduły w świecie angularowym, ale to, co Marcin powiedziałeś, znowu w JavaScriptie moduły lipka Enixowa, paczka NPM-owa, czyli wracając do tego początku, o którym mówiliśmy, byt, który jest niezależny, który ma to, co potrzebuje i nic więcej. To jest super, co dodałeś. To jest naprawdę istotne i wydaje mi się, że to fajnie tutaj wyekstrahować. A, a w innych rozwiązaniach, jak na przykład, nie wiem, C++ albo .NET, takim modułem to będzie jakaś paczka, tak? Tam nie ma znowu modułu per se jako technikalium, takiego, którego my możemy używać w JavaScriptie. I tu mi się wydaje, że to też trzeba jasno i klarownie rozróżniać, co my rozumiemy w trakcie rozmowy, tak, deweloperskiej jako moduł w naszym świecie JavaScriptowym, prawda? Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Mhm. Tak, no dla mnie to przede wszystkim jest taki koncept, nie? Że po prostu koncept, gdzie wyznaczamy granice pewnej jakiejś funkcjonalności, czy to technicznej, czy to biznesowej.
I w czym to zamkniemy, tak? Czy to po prostu będzie komponent, czy to będzie jakiś większy byt, cała funkcjonalność, czy nawet system, tak? Bo system może, jeżeli sobie spojrzymy na jakiś duży system, tak, to może się okazać, że cała aplikacja to też w tym systemie będzie jakimś modułem, tak? E, No A po zadam prostu takie wszystko. pytanie Mhm. podchwytliwe. W kontekście mikrofrontendów, tam też myślicie, że możemy używać słowa moduł? Ale w kontekście aplikacji, jakby. Tak, załóżmy jakiegoś osobnego bytu mikrofrontendowego. mm, Ciężko powiedzieć, bo wydaje mi się, że osobny byt mikrofrontendowy powinien być na tyle niezależny, że sam w sobie też powinien działać. Więc można powiedzieć o tym, że to jest moduł, ale ja bym się tak nie zapędzał. Jednak moduł troszeczkę traktował jako coś mniejszego, coś, co jest tym takim elementem budulcowym aplikacji, Mm, tak, a czy pytanie, czy moduł może działać niezależnie? Czy w sensie, czy moduł może być być aplikacją. aplikacją? Tak, nie? E, Może, Jeżeli tak, to, pewnie może, to pewnie. no, no, to takie, znaczy wydaje mi się, że to już jest trochę takie dewaganie na zasadzie po prostu definicji, nie? E, czy to po prostu jest tym, czy to nie jest tym? Może inaczej. Dobrze przyjąć sobie po prostu, czy w zespole jakoś jedną definicję i się nią po prostu posługiwać, żeby wszyscy po prostu mieli te same zrozumienie, tak? Bo to, czy my będziemy załóżmy, robimy mikrofrontendy i nazywamy teraz każdą aplikację modułem, czy nie, o ile wszyscy naokoło, co z nami pracują, mają te same jakby zrozumienie tego, to nie będzie próbowało problemów, nie? Najgorzej jest to, kiedy my sobie przyjmiemy różne definicje, tak? I wtedy ja używam jednego słowa, ktoś używa innego i myślimy, że rozmawiamy o tym samym, albo w ogóle rozmawiamy o czym innym, a rozmawiamy o tym samym, nie? I wtedy się problemy po prostu pojawiają. Ładnie, ale to też zahaczymy o DDD, prawda? Jedna z Mhm. kluczowych rzeczy, która jest w DDD. Tak, zadałem to pytanie, ponieważ ja sobie sam zadałem je wczoraj przed tym podcastem i chciałem właśnie dowiedzieć się wasze opinie, jak to definiujecie, bo na samym końcu istotne jest to, czy moduł może być aplikacją, co nie? Tak, czysto definicyjne podejście, ale też w kontekście rozmowy czasami wydaje się istotne, żeby rozumieć siebie nawzajem. Mhm. Okej, tak, zgodzę się. Ale jak sądzicie, co, co nam daje taka modularność, czy dzielenie po prostu na jakieś małe elementy i po co właśnie pisać taki modularny kod? Dzieli rządź. I można by było zakończyć, ale nawet znowu, przed podcastem wszedłem sobie na definicję modułu JavaScriptową. I tam jest fajna, czy historia każdemu znana. Kontekst, tak? Dlaczego w ogóle moduły się pojawiły natywnie w naszym świecie. No bo oczywiście przytoczmy tę historię jeszcze raz. Wesołe skrypty na samym początku miały dodawać nam śnieg i tego typu rzeczy do stron. I tam niepotrzebna była żadne dzielenie. Tak? To skrypcik odpalał się, koniec. Nie myślimy o tym, żeby w jakikolwiek sposób tym zarządzać. No i jednak okazało się, że my na tym frontendzie zaczęliśmy kombinować dosyć mocno no i się zaczęliśmy gubić w tym kodzie, tak? No to jest ta historia. No bo czym więcej, czym y, skala się zwiększa danego projektu, no to my się zaczynamy gubić. No bo co, gdzie, z czym, po co, dlaczego. No i no to jeżeli my się zaczynamy gubić, no to dzielmy to w pewien sposób. I tutaj ten koncept modułu wychodzi jako coś, co bardzo łatwo tym zarządzać. No bo jeżeli to jest niezależne i ma wszystko, co potrzebuje, no to bardzo fajnie można tym żonglować. Dodawać, podmieniać, skalować, adaptować. No i
wydaje mi się, że to jest taka podstawa. Oczywiście w jaki sposób to dzielić na te moduły, tak? Co my rozumiemy, bo znowu, no fajnie, powiedzieliśmy sobie, że to jest coś, co jest zamknięte, niezależne, ale tak jak też Marcin Ludwik wspomniałeś, modułem może być select, może być input, a może być cała część aplikacji odpowiadająca za payment, bo zależy jak my będziemy traktować ten moduł, prawda? Ale tu już wchodzimy w jak to dzielić. Mhm. Myślę, że to, dlaczego to powstało, to historia JavaScriptu, wypisz, wymaluj, po co nam moduły. Tak, Marcin, chcesz coś dodać? Tak, myślę, że tutaj jeśli chodzi właśnie o JavaScript, no to tak Szymon powiedział. JavaScript się rozrastał, potrzebowaliśmy koncepcji wydzielenia tego kodu, jakiejś tam logiki na więcej niż jeden plik. Ktoś tam uznał sobie, że moduł per plik jest jakąś rozsądną jednostką budulcową, no i zaczęły powstawać kolejne standardy. Pamiętamy AMD, później nie wiem, CommonJS, który w Node ciągle jest, UMD, których używamy na co dzień, no aż weszły natywne moduły JavaScriptowe, które zostały nam do teraz. Niemniej jednak to też jest taka jeszcze jednostka mała budulcowa, czy mała. E, Jednostka, która zakłada technologicznie podział moduł per plik. Mamy i w sumie taki plik no, jest charakteryzowany przez wszystko, co powinien posiadać moduł. No bo właśnie, to teraz jest pytanie, co powinien posiadać moduł? Według mnie moduł powinien posiadać po prostu interfejs i tyle. No i implementację oczywiście, tak? No i ten interfejs, ten podstawowy JavaScriptowy budulec obecnie moduły JavaScriptowe posiadają przez przez eksporty dają nam poszczególne elementy, które chcemy, żeby były widoczne poza, no i my możemy przez importy je pobrać. A reszta jest zamknięta w środku. Mhm. No i tu mamy Tak, kwintesencję modułu. tak, bo jeszcze właśnie moduł daje bardzo ważną rzecz według mnie, enkapsulację, tak? Czyli my Tak, jakby zamykamy w jakimś skończonym bycie z jakimś API, tak? A czyli te API może nie być, możemy się komunikować, zaraz jeszcze porozmawiamy sobie, jak komunikować się powiedzmy pomiędzy modułami, bo też są na to różne sposoby, ale właśnie daje to takie, bo teraz jeżeli byśmy się chcieli po prostu coś użyć, tak? To programista ma sposoby, aby powiedzmy schować tą wewnętrzną logikę w takim module, tak, żeby nie wystawić po prostu jakichś wewnętrznych metod, jakichś wewnętrznych funkcji, klas i tak dalej, które nie powinny być widoczne na zewnątrz, bo one mogą się po prostu zmienić, tak, bo to jest wewnętrzna po prostu implementacja danej funkcjonalności. I to jest raz, a dwa, że wyobraźmy sobie teraz, jakbyśmy mieli wszystko dostępne wszędzie, tak? To teraz, jeżeli bym sobie zrobił na jakimś elemencie, dał po prostu kropka coś tam, tak? To w pewnym momencie bym po prostu dostał jakiś tam, nie wiem, milion różnych funkcji i zanim po prostu się doszukał, co ja tam mam znaleźć, to po prostu jakieś, nie wiem, z pół godziny musiał po prostu szukać, której konkretnej funkcji mam użyć, z którego konkretnie elementu, nie? Więc to też nam po prostu w jakiś sposób przyspieszy ten jakby development. oczywiście. I tutaj nam JavaScript przez koncept, taki podstawowy koncept, o którym w sumie też nie powinniśmy nigdy zapominać, że moduł per file i właśnie ten interfejs poprzez eksport-import daje taką enkapsulację. I ja to tak często widzę w doświadczeniu, że troszeczkę o tym zapominamy i kto z Was na pewno się nie spotkał? Na pewno każdy się spotkał z takim podejściem, nie wiem, jakieś konsty w osobnym pliku. I to jest po prostu pogwałcenie enkapsulacji, bo robiąc konsty w osobnym pliku, my mówimy, OK, czyli robimy jakiś element budulcowy, jakby nie patrzeć tutaj JavaScriptowy moduł, który mówi, że wszyscy mogą z tych konstów korzystać,
i wszyscy mogą te konsty modyfikować, ponieważ tutaj w świecie TypeScripta, JavaScripta nie mamy pakietowego modyfikatora dostępności, więc każdy to, jakby nie patrzeć, każdy to może zmodyfikować, tak? Oczywiście możemy użyć patternów poprzez callable function na jakieś konsty, no ale to też nie o to chodzi, żeby takie robić konsty. No i w tym momencie tutaj nam przychodzi to wszystko z powrotem do głowy taka myśl, no okej, no to coś jest z tym nie tak, więc lepiej, żeby na przykład te konsty były tylko w obrębie czegoś, co z tego korzysta, czyli na przykład jakiejś klasy, tak? No i w tym momencie daje nam to, że tak, że mamy jakieś tam konsty, jakieś funkcje pomocnicze, jakieś klasy w jednym pliku. No i tutaj to jest ta specyfika JS, że to jest jak najbardziej OK, ale na przykład w świecie Javowym się to inaczej robi, tak? Tam to już by ktoś powiedział że antypattern, bo jest zasada, ta klasa per file, no i też się w sumie nie da dodać dwóch publicznych klas w jednym pliku. No nie da się tego. W świecie JavaScriptowym da się, bo plik nie jest odwzorowaniem tutaj technologicznym klasy, tylko właśnie odwzorowaniem modułu. I dzięki temu może enkapsulować wszystko to, co jest korzystane w środku, ale nie jest z tego korzystane na zewnątrz. No, czyli mamy tutaj przykład, że coś ma dużą kohezję, a dążymy do tego, żeby miało taką spójność dużą. Mhm. Tutaj jeszcze bym dodał, ciągnąc troszkę dalej ten temat, że bo plik jako moduł. Mhm. Możemy tutaj jeszcze techniki mamy jak barrel import, gdzie możemy rozszerzać ten koncept o to, że grupujemy te importy z różnych plików, Mhm. definiując, hej, to jest tylko to, co my chcemy wystawić i z tego bierzcie i no, żeby nie dyplomatycznie zabrzmiało, nie będę mówił dalej. Ale tak, że taki mamy koncept, który też jest w pewnych wypadkach niebezpieczny. To też trzeba umieć zarządzać Oczywiście. barrel importami, chociażby w kontekście circular dependency łatwiej wpaść w taką pułapkę i troszkę niezrozumienia tego kodu, ale tak, w sensie jasne, moduł jako per plik, ale barrel importy jako coś, co daje nam pewne rozszerzenie, że możemy tym zarządzać. A w ogóle jeszcze dalej idąc, znowu, tak jak wspomniałem, czytałem wczoraj sobie na temat tego, co traktowane jest po prostu przez ECMA jako moduł i tam znalazłem fajną rzecz, a mianowicie taką, że zalecane jest dla czystego JavaScriptu, aby używać dla modułów, które traktujemy jako moduły, rozszerzenia .mjs. Spotkaliście się z takim podejściem kiedykolwiek w projektach? Tak. Tak? Mhm. Ja Nie. Tak. nigdy i Znaczy powiem ja w szczerze, że prywatnych, mnie to prywatnych projektach Co tak. w ogóle o tym myślicie? Bo jest też MTS, prawda? Czyli odpowiednik TypeScriptowy i widzicie, no dzięki temu podcastu, tak, dzięki temu podcastowi tak na dobrą sprawę na to trafiłem i zacząłem od wczoraj myśleć, czy to ma sens, czy nie. Na przykład zwalidowałem troszkę w kontekście Reacta i tam jak doczytywałem, mogą się pojawić problemy po prostu z buildem, ponieważ tooling sobie nie ogarnie tego rozszerzenia. Ale właśnie, Marcin, jeżeli miałeś doświadczenie, to ja z chęcią bym posłuchał, jakie jest twoje tutaj zdanie na Mhm. ten temat. Mhm. Ja używałem tylko w tym momencie, kiedy pisałem sobie jakiś kod bez frameworkowych, gdzie stricte używałem ECMA modules i żeby to zaznaczyć, tak, że i odróżnić jasno od ECMA modules. Podobnie jest jak z rozszerzeniem CJS dla common JS-owych rzeczy w paczkach nodowych. Mhm. Ale to rozwiązanie dalej ci jakby nie zabrania importu innych plików spoza modułu, czy zabrania? Nie, to jest tylko, jak rozumiem dobrze ten koncept, to jest tylko i wyłącznie
dodanie informacji o tym, hej, ten Okej. plik traktuję jako moduł. Czyli A, technicznie okej. on nie zmienia nic. Znaczy oczywiście dla frameworków będzie zmieniał, no bo te rozszerzenie może spowodować, że nie będzie to zrozumiane dla builda albo coś w tym stylu, ale jakby koncepcyjnie w JavaScriptie to nie zmienia nic, to tylko i wyłącznie jest powiedzenie, hej, to jest moduł, co nie? Mhm. Traktuj to Czyli to jako jest moduł, jako koncept modułu. tak, czyli jest tak jak koncepcyjnie. Ja kiedyś używałem trochę czegoś innego i to podpatrzyłem jak Team z Angular Materiala robił i oni robili coś takiego, oni mieli dwa pliki. Jeden plik index.ts, czy tam JS i drugi public API. I z tego indeksa zawsze jakby eksportowali gwiazdka from public API, a te public API był takim no, publicznym interfejsem dla danego modułu, można powiedzieć, tak? I oni to jakby było tak, no, konwencje nazewnicze tak, że tutaj wystawiamy jakieś publiczne API, które jest dostępne na zewnątrz. Więc widzimy, mamy takie podejścia, które w ogóle Angular, jeżeli chodzi o moduły, to też musimy zahaczyć, bo to też jest coś, taki osobny byt, tak? Techniczno-koncepcyjnym, ale no właśnie, mamy te rozwiązania, które też technicznie nakierowują nas na to, hej, to jest moduł. Nie musisz analizować też do końca, nie musisz patrzeć w środku, co jest eksportem, importem, etc. Tylko już możemy. I to mi się wydaje, że to jest super, ponieważ dajemy od razu taki insight deweloperowi, jak ma z tym postępować. Tak, ale są jeszcze też inne rozwiązania, bo ostatnio byłem na konferencji JS Poland i tam mówili o Sheriff.js. Nie wiem, czy słyszeliście w bibliotece. E, To jest biblioteka, która robi de facto to, co robi Enix, tylko bez potrzeby Enixa. Czyli możemy sobie poustawiać zależności w projekcie, czyli mówimy, że ona bazuje po prostu na pliku konfiguracyjnym i wtedy mówi, że w tym katalogu na przykład ten katalog traktuje jako moduł i teraz możesz go ustawić w zależności, że na przykład ten katalog może importować inny katalog albo bądź go nie importować. Czyli to samo co Enforce Module Boundaries, tylko bez potrzeby użycia Enixa. To jest na poziomie po prostu katalogów. Ja słyszałem, nie wiem czy dokładnie o tym, o tej bibliotece, ale słyszałem o tak, podobnych rozwiązaniach, co uważam Znaczy, za świetne podejście. Także właśnie jeszcze wracając do tych na przykład plików takich, które nazywamy sobie jakieś tam, nie wiem, x.constance.js, które zawierają jakieś takie te pseudokonsty. I też myślałem, co zrobić w sytuacji, kiedy chcemy takie pliki zrobić. No i to też myślałem, że można po prostu ograć poprzez dodatkowy jakiś tool, na przykład slintowy plugin, który na przykład może sprawdzać, jakoś tam mapować po nazwie pliku, że jeżeli mamy, nie wiem, komponent, na przykład, nie wiem, Hello World komponent, no to ten Hello World komponent może korzystać z Hello World Constance, ale nic innego nie może korzystać z żadnego pliku, który się tam ma pattern nazwa.constance.js. I też w ogóle myślę, żeby sobie taki plugin w najbliższym czasie napisać i też sprawdzić w projekcie. No bo to da nam tą możliwość właśnie wyłączenia poza, ale nie utracimy enkapsulacji. I nawet jeszcze tutaj też wracając do tych parel importów, tego public API, parel importy są bardzo fajną i eksporty bardzo fajną rzeczą, tylko one nam rozszerzają ten interfejs, który chcemy ekstraktować na zewnątrz, czy eksponować na zewnątrz. Niestety nie zawężają. To jest problem. Nie zawężają tych innych plików. Jeżeli mamy, nie wiem, plik ABC, no to tak, możemy go zebrać w jednego indeksa, ale to nie sprawi, że te ABC nie będą same przez siebie niedostępne, nie? I tutaj to też Mhm. Szymon, już mówił, mogą się pojawić cirkulary tutaj dla widzów, jeżeli korzystajcie z takiej paczki jak Match, w swoich projektach do wyszukiwania cirkularów. Bardzo ona szybko i sprawnie działa, wyszukuje wszystkie cirkulary na poziomie plików, bo też musimy pamiętać, o ile na przykład Angular sam w sobie znajduje pomiędzy modułami cirkulary, Enix znajduje pomiędzy lipkami cirkulary, no to żaden z tych tuli nie znajduje pomiędzy plikami Circular Dependency, a Match umie to znaleźć. Więc jako kolejny tool analizy statycznej
do jakiś tam fitness, albo jak chcemy pisać swoje jakieś fitness function, no to idealnie się tutaj sprawdzi. Jedna z pierwszych rzeczy, którą odpalam przy review projektowym, No, żeby dokładnie. zweryfikować, To jak to jest jest zorganizowane. Mm. Ale to, co ty, Marcin, wspomniałeś, czyli ESLint i weryfikacja na podstawie ESLinta pewnych constraintów, wydaje mi się, że jest już taka lipka stworzona, wiesz? o, Taka, widzisz. która... Tak, dokładnie. Muszę ją znaleźć, bo ja się sam zastanawiałem w projekcie, którym teraz pracuję, czy tego nie użyć, ponieważ... Tak, Enixa bym musiał mocno forsować. Mhm. A A tutaj chciałem to coś lżejszego ale to sprawdź sobie zastosować. tego szeryfa, wiesz, bo on robi dokładnie to, co Enforce Module Boundaries, tylko możesz dostosować bo on robi na podstawie katalogów i regexa, nie? Mówisz mu, że dobra, pod tym katalogiem jest po prostu coś tam, tak, i teraz ustawiasz i nadajesz tagi też temu, tak, i później ustawiasz relacje pomiędzy tymi. Konfiguracja jest bardzo po prostu podobna do Nixa, tylko A że na plikach jakby dynamicznych to by zadziałało? W sensie, że żeby ustawić takie ogólne, że na przykład, nie wiem, właśnie taki plik, że jakiś tam asterisk kropka tak, tak, działa. constants JS może tylko skorzystać z tego samego patternu tylko że z Tak, innym rozszerzeniem. możesz tam używać gwiazdek i tak dalej i to skonfigurować. A czy jest Jestem tak się ciekaw. No, muszę, bardzo aż zaawansowany? sprawdzę sobie dzisiaj, bo wydaje mi się to ciekawym konceptem, który rozwiąże moje tutaj Mhm. problemy. Bo Aż z się drugiej mocno w tym... strony jestem ciekaw, jak to działa, bo niestety tutaj te wszystkie rozwiązania oparte na ESLincie, one są wolne. ESLint jest po prostu bardzo wolnym narzędziem, strasznie napisanym, strasznie napisanym. No jest po prostu napisanym w JS-ie, więc nie może być tutaj mowy o jakimkolwiek performanceie i niestety tutaj są pewne problemy w ESLincie, których sami twórcy nigdy już chyba nie podejmą się, żeby ogarnąć, no na przykład właśnie lintowanie takich wielkich projektów. Mhm. To chyba też jest w Elsnicie, więc to tego problemu ci podejrzewam, że nie rozwiąże. To jest bardziej na zasadzie, że nie możesz użyć Mhm. Nixa, tak? Masz po prostu, nie wiem, jakąś apkę Rozumiem. w CRA czy coś takiego. Teraz chcesz na poziomie po prostu katalogów zrobić to samo, co Nix oferuje na poziomie projektów. Mhm. Tylko Enix bardzo sprytnie robi sobie nie tylko cache, ale także robi sobie sprytnie w tempie mapowanie drzewek zależności, nie musi za każdym razem tego odpalać. Mhm. ESLint tak nie do końca. Tak nie do końca Tak. ESLint jednak leci po tym wszystkim. Ostatnio w ogóle bardzo ten temat tak zgłębiam, piszę swojego toola do analizy statycznej, który opartego właśnie między innymi o ESLint, przez paczkę TypeScript ESLint parser i będę chciał to też porównać do rozwiązania, które też piszę w Golangu. I tutaj może to rozwiąże. Ale to też pod to, bo jestem w projekcie, gdzie ESLint po prostu klęka. Niestety. No i to się nie zmieni, to się nie zmieni. Twórcy ESLinta po prostu mówią wprost, że zbyt duże community pluginów wokół tego, żeby to przepisywać na jakieś Niestety, inne no dokładnie. rozwiązania i to jest cała magia ESLinta, że właśnie wiesz, bierzesz JavaScript i piszesz coś, tak? A nie to, że musisz w Raście albo czymś takim, prawda? To prawda. Chyba off-top, co? Zjechaliśmy z tematu. Tak, trochę tego. Mhm. Dobra, to może wracając, porozmawiamy sobie o granicach jak możemy sobie wyznaczyć granicę jakiegoś modułu? No Nie, ja dobra. się uśmiecham, Marcin, zacznij proszę. Dobra, to okej, mamy bardzo różne techniki i zasady. Ja bym tutaj, zanim przejdziemy do technik z DDD, no to też może warto wspomnieć o takich zasadach jak, nie wiem, Common Reuse Principle, czyli de facto to, co już dzisiaj powiedzieliśmy, że moduł zawiera to, co potrzebuje i nic więcej. Czyli nie wymuszamy na użytkownikach do pobierania
zawartości takiej, której on nie potrzebuje. No i teraz taki przykład, no to tak teoretycznie brzmi. Mamy na, mamy date pickera. Wyobraźmy sobie, że potrzebujemy komponent date pickera i mamy jakiś moduł, w którym będzie ten date picker zorganizowany. I taki date picker może się składać z różnych komponentów, z jakiegoś tam głównego komponentu do date pickera, ale także z szeregu mniejszych kompozycyjnie dodawanych komponentów, nie wiem, które będą odwzorowywać jakieś wyświetlanie dnia bądź wyświetlanie pop-upa przy zmianie tych dni, zmianie lat. I one są wszystkie razem, wszystkie te komponenty razem tworzą spójną całość, więc są w jednym module, w jednej paczce, już niezależnie jak tutaj technicznie ten moduł wykorzystamy, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ktoś korzystając z funkcjonalności date pickera będzie korzystał z różnych tych komponentów. Oczywiście nie musi, ale będzie. I tutaj w opozycji antyprzykład, czyli antyprzykład to takie popularne shared libraries, jak nieraz w projektach można spotkać, gdzie, nie wiem, mamy select, type ahead, checkbox i one wszystkie są w barrel eksporcie umieszczone jako ten shared moduł. I ktoś, kto chce skorzystać z selecta, to od razu pobiera kod checkboxa, mimo że zupełnie dwie inne rzeczy i może tego checkboxa nigdy w życiu w projekcie nie być, ale razem pobiera. Więc tutaj to jest pierwsza rzecz. Sprawdzamy, co jest i gdzie jest bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że coś będzie ze sobą wspólnie użytkowane, a jeżeli nie będzie, no to nie jest tym modułem. Kolejną zasadą, którą tutaj możemy też przyjąć, jest Common Closure Principle, czyli to jest taki odpowiednik zasady SRP dla świata w sumie i modułów, i świata większych takich bytów, czyli tak jak mówi reguła SRP, że tylko powinien być jeden powód do zmiany czegoś. I tutaj oczywiście jeżeli mówimy o tej zmianie, no to już mówimy o takiej większej zmianie, czyli powiedzmy zmianie jakiejś tam zmianie funkcjonalnej, tak? I teraz nie wiem, cofnijmy się znowu do tego przykładu, co podałem, tak? Mamy checkbox i mamy select i jeżeli my w projekcie, nie wiem, UX designer stwierdzi, że selekty mają inaczej wyglądać, ale checkboxy dalej tak samo mają wyglądać, jak wyglądały, no to samo to też przez się mówi. Selekty i checkboxy muszą być w innych modułach, no bo jeżeli był powód do zmiany selektu, no to tylko ten select, ta paczka z selectem ma się zmienić. I tutaj idą za tym konsekwencje, czyli konsekwencje wersjonowania, które też jest wyzwaniem dużym w projekcie, jeżeli mamy jakieś tam biblioteki komponentów, no bo jak to wszystko wersjonować. No i często się okazuje, że najlepiej, może nie najwygodniej, ale najbezpieczniej wersjonować na przykład właśnie per jakąś paczkę, per jakiś moduł, a przynajmniej te wersjonowanie na poziomie minora, no bo też, jeżeli nam się coś w selekcie zmieniło, no to my nie powinniśmy jednak wypuszczać nowej paczki z checkboxem, w którym się nic nie zmieniło. Oczywiście na to jest mnóstwo wyjątków, żeby być spójnym, więc ten major najczęściej razem zostaje, ten major grupuje te wszystkie zmiany w różnych tych poszczególnych modulikach, ale raczej jeżeli widzimy sobie jakiś taki moduł, no to też ten numer release'u może nam dawać jakąś tą te boundaries, nie? Nawet idąc dalej. Jeżeli mamy jakąś aplikację, gdzie jest na przykład dla użytkowników moduł learningowy i moduł do zarządzania na przykład tymi użytkownikami korzystającymi z learningu, no to tak naprawdę no to są
to są zupełnie inni aktorzy tutaj w tych dwóch funkcjonalnościach. I też, jeżeli chcemy coś zmienić w learningu, nie powinniśmy ruszać modułu zarządzania. Oczywiście za tym idzie cały ten kontekst mapping, tak, że użytkownik learningowy to nie jest użytkownik tego, do którego zmieniamy w module do zarządzania nim. Gdzieś tam oczywiście na samym końcu to się musi jakoś tam wiązać jakimś ID-kiem, bo jednak to jest ta sama osoba, ale zupełnie inny ten abstrakt. No i to jest też z tym rysowaniem, to zasadę mamy, to jest Release Equivalence Principle. I tutaj 3 podstawowe zasady, myślimy o nich i one już nam coś dają. Nie są idealne, nie powiedzą nam o wszystkim, ale na pewno powiedzą więcej niż nic i często będą wystarczające w jakimś stopniu. Mhm. Szymon, chcesz coś dodać? Zastanawiam się, no bo tak, dotykamy teraz tematu, który jest ogromny, jest po prostu ogromny i niewyczerpalny i teraz taką esencję, cały czas się zastanawiam, co by było takie esencjonalne, żeby tutaj przedstawić i powiedzieć na ten temat. No bo konceptów mamy dużo, prawda? Jeżeli chodzi, no już zaczęliśmy mówić o DDD, tak? No Marcin już tutaj kroczkami wchodzi w ten świat DDD, no bo już mówiąc na przykład o tych modułach, to co też zauważyłeś, znaczy to co powiedziałeś Marcin, czyli że moduł learning, nie pamiętam, ale chodzi o kontekst, prawda? Czyli albo produkt może być czymś innym wyświetlanym dla stronie produktu do kupna dla użytkownika, a czymś innym może być w koszyku, tak? No bo tam potrzebuje mieć inne te cechy, czyli podatki, VAT-y, tego typu rzeczy, a cechą dla klienta, który kupuje, będzie to, czy jest ładne, czerwone, kolorowe i wesołe, tak? I teraz tak, i tutaj możemy właśnie myśleć o tym wszystkim jako w ogóle też fajne zdanie wczoraj przeczytałem, że to co powiedziałeś Marcin, to też znowu muszę bardzo mocno wyartykułować, że single responsibility, bardzo fajnie powiedziałeś o tym, że jeden powód do zmiany, to jest coś, co wydaje mi się, że nie jest aż takie oczywiste dla wszystkich, w sensie my trochę inaczej traktujemy single responsibility, jako że to ma mieć jedną jakąś tam funkcjonalność, okej, ale ten powód do zmiany to jest te clue, tak? Czyli jaki team może przyjść i coś na przykład chcieć zmienić, prawda? Em, I tutaj jakby, bo brzmi bardzo to skomplikowanie, ale fajną rzecz też przeczytałem, jak te single responsibility w jakiś sposób rozeznać. To, że jak zaczynasz tłumaczyć, co robi ten moduł i jest ale, dodatkowo, jeżeli, no to już jest zły moduł, co nie? W trakcie opisu. Wydaje mi się, że wiadomo, to nie do końca, ale w pewien sposób można to tak traktować, że moduł już tak generycznie bardzo powinien robić jedną rzecz i robić ją dobrze. Mhm. I, I to jest takie całe clue, które wydaje mi się, że powinno nam przyświecać w trakcie tego dzielenia, bo to dalej nam da tą możliwość, no bo teraz będziemy też pewnie rozmawiać o tym, jak powinny przepływać dane pomiędzy modułami, tak? Bo to, jak sobie je enkapsulujemy i jak my zamykamy te funkcjonalności, to jest jedno. Patrzymy na te zasady, które ty, Marcin, wspomniałeś, i sobie w ten sposób to robimy. A teraz mamy kontekst użycia i właśnie data flow w tym wszystkim. Czy to będzie bidirectional, czy to będzie unidirectional, czy to będzie. No właśnie, i tutaj znowu, idąc tą ścieżką, mm, wydaje mi się, że bardzo istotną zasadą jest to, żeby dbać o ten przepływ danych. Jako rzecz, która będzie nam pokazywać, jak ten przepływ jest, znowu tak troszkę może na oględkę, ale od ogółu do szczegółu. Czyli zaczynamy od po prostu czegoś, co jest najbardziej generyczne, przechodząc w szczegóły, i wtedy nie chcę powiedzieć, że nie możemy, ale starajmy się, unikajmy
tego, żeby ten kierunek zmian przepływu informacji był w drugą stronę. Mamy do tego pewne techniki, o których pewnie też za chwilkę sobie porozmawiamy. Ale tak, myślę sobie, że to jest fakt, który Marcin przedstawił, czyli modułowości, jak to podzielić. Później popatrzmy na to z perspektywy tego, jaki mamy przepływ danych w aplikacji, prawda? I to też nam powinno dawać pewien sposób myślenia, jak to podzielić i jak to ze sobą poukładać w hierarchii plików. Mhm. Zgodzę się z wami, zgodzę się z wami i tak jeszcze, ja ze swojej strony może spróbuję tak to przedstawić w taki bardzo prosty sposób. On będzie taki może trochę e, znaczy ograniczony, nie wiem, znaczy uproszczony, tak? Ja bym to rozróżnił na dwa główne scenariusze. Po pierwsze moduły techniczne i moduły biznesowe, bo w obu przypadkach będziemy mieli trochę inne granice. I teraz, jeżeli sobie weźmiemy moduł techniczny, na przykład Select, to tam granicą będzie funkcjonalność. Ona nie musi być biznesowa, tak? Czyli teraz na przykład taki Select po prostu dostaje jakieś dane i on po prostu te dane wyświetla i będzie miał jakiś po prostu callback, na któryś gdzieś tam zareaguje, tak? I teraz no, granicą będzie po prostu to funkcjonalność i to, co Szymon powiedziałeś, tak? On będzie robił jedną rzecz dobrze. On po prostu będzie wyświetlał element na stronie i będzie umożliwiał interakcję z tym elementem, tak? I w przypadku takich technicznych jakby elementów, to co Marcin powiedziałeś, jest bardzo dobrze rozbić je na atomowe jeszcze na mniejsze elementy, tak? Bo może się okazać, że jedna osoba użyje selecta, ale na przykład będą tym zdefiniowane jakieś opcje, a inna osoba będzie chciała swoje własne na przykład jakieś komponenty przekazać jako opcje, a jeszcze inna użyje jeszcze w jakiś inny sposób. I, no i możemy iść dalej. Nie możemy mieć po prostu jakiś design system, możemy mieć input, możemy jakieś formularze, jakieś na przykład kontrolki formularza i tak dalej, nie? I to jest jakby taki aspekt techniczny i mam aspekt biznesowy, nie? I tutaj już po prostu ta granica będzie inna i myślę, że tak upraszczając można by spróbować przyjąć, że taką granicą będzie ekran czy zbiór ekranów realizujących jakoś określoną funkcjonalność w jakiejś przy użyciu podobnego słownictwa, tak? Czy pi razy oko realizujące jakiś proces biznesowy, tak? Czyli mamy na przykład jakieś składanie zamówienia i to składanie zamówienia się składa z 5 ekranów i wtedy to można przyjąć, że jakaś jest nasza granica modułu, tak? Jeżeli nie jesteśmy w stanie tego lepiej zrobić, tak? No bo możemy im więcej się ma doświadczenia, to już później i raczej intuicyjnie będzie w stanie po prostu w stanie określić tę granicę, tak, bo się okaże, że na przykład to składanie zamówienia jest jeszcze częścią jeszcze czegoś większego, tak, albo można użyć jakby technik typu event storming, ale właśnie jeżeli ktoś nie ma jakiegoś za dużego doświadczenia, to myślę, że można przyjąć sobie po prostu taką najbardziej uproszczoną definicję, tak, jeżeli kilka jakichś ekranów wchodzi w skład jakiegoś procesu, to można wtedy spróbować to jakby zamknąć w jakimś po prostu module, tak? I później z czasem, jeżeli na przykład będziemy mieli problemy między komunikacją z tymi modułami, tak? Bo patrzymy, że dobra, tu jest jakieś kilka formularzy, ale teraz te formularze pobierają dane z różnych jakichś elementów, tak? To jest jakaś pierwsza oznaka, że okej, może nasze te granice takiego po prostu modułu nie są dobre, tak? Może po prostu ten nasz moduł powinien być czymś większym, mniejszym, może on po prostu być inaczej, trzeba go jakby inaczej jakby sformułować. Tak, 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 jak najbardziej. To też jest to, że mi nie tylko najczęstszym problemem jest to, że moduły są za duże, ale też są takie problemy, że mogą być właśnie za małe, że robimy z większą granularnością, ale później koniec końców i tak wszystko od wszystkiego zależy i zamiast mieć tą dużą kohezję, no to mamy duży coupling pomiędzy Mhm. niby niezależnymi jednostkami, które jak się okazuje jednak są we wszystkim zależne. Mhm. Tak, bo jeżeli już właśnie idziemy w kontekście DDD, nie, no to w DDD domena powinna być niezależna, tak? Czyli teraz nie powinno być się następować,
w idealnym świecie, nie? To komunikacja pomiędzy domenami nie powinna następować, czyli po prostu mamy jakiś moduł, usuniemy go po prostu, tak, i nic się nie stanie w naszej aplikacji. Czy ta komunikacja może występować, ale inaczej. Może występować, ale powinny być na przykład robione za pomocą eventów, tak? Czyli nie powinno być jakieś bezpośredniej takie wywołanie, tak? Bo teraz jeżeli usuniemy sobie jakąś domenę, to nagle się okaże, że musimy jeszcze cały nam system zaraz się wywali, tak? A jeżeli mamy całość to zrobione na podstawie eventów, no to inny, powiedzmy, kawałek systemu nie dostanie jakiegoś tam eventu z czegoś tam, tak? Ale ogólnie aplikacja dalej będzie działała. I to jest jakby też pierwsze wyjście później do mikrofrontendów, tak? Bo jeżeli mamy to dobrze zrobione, no to po prostu ta dobrze wydzielona domena, ona jest jakby pierwszym kandydatem na to, żebyśmy mieli po prostu z tego niezależną aplikację, nie? A jeżeli będziemy mieli taki bezpośrednio odwołanie do tego, tak, czyli ja sobie teraz bezpośrednio pobieram coś tam ze Store'a, powiedzmy z innej domeny, albo z Reduxa, albo globalnego Reduxa i tak dalej, no to wtedy już się to robi problematyczne. Tak, Tak, jak i tutaj dodając to, co ty, Marcin, powiedziałeś, ta za duża granularność jest problematyczna. Wydaje mi się, że to fajnie jeszcze bardziej uwypukla Enix w użyciu, kiedy właśnie te lipki mamy bardzo małe, bardzo granularne, to zaczynają się robić problemy nie w warstwie tylko i wyłącznie tego zamydlenia obrazu, o co w ogóle chodzi w tej aplikacji, no bo to, co powiedziałeś, wszystko zależy od wszystkiego, pomimo, że mamy fajnie, granularnie kod zrobiony, ale to jest spaghetti code, bo tam nie myślimy o tych zależnościach, tak? Czyli sobie załóżmy, tworzymy tą taką granularność malutką, gdzie i tak na samym końcu pełno plików od tego zależy, inne pliki to importują, nic nie zyskujemy. To jeszcze dodatkowo technicznie nam się pojawiać zaczynają problemy performance'owe, wydajnościowe, z którymi sobie ciężko po prostu poradzić. A w kontekście DDD, jako domena, to tutaj bym powiedział, żeby znowu to było jasne i czyste i klarowne, że to jest, że domenę de facto możemy traktować jako moduł, że moduł to jest zgrupowanie koncepcyjnie czegoś, zawiera w sobie więcej, a domena już jest specyficznym bytem związanym z techniką DDD, która odpowiadać ma tylko i wyłącznie za logikę biznesową, nie za, nie wiem, infrastrukturę i tego typu rzeczy, czyli już koncept warstw, tak? Czyli moduł jakby może odzwierciedlać każdą z warstw, być częścią każdą z tych warstw, ale już sama domena jako domena, no to jest już warstwa koncepcyjna związana z logiką biznesową. Mhm. Jeszcze bym do tego dodał, że tak, bo jakiś czas temu rozmawiałem ze znajomym właśnie też o DDD i on powiedział taką fajną rzecz, czym się różni DDD na backendzie i czym się różni na frontendzie. I DDD na backendzie jest w głównej mierze to, jak często się zmieniają dane. I teraz, tak, czyli po prostu te wszystkie wzorce taktyczne, agregaty, entity, value obiekty, bounded konteksty, one są wszystkie powstały po to, aby w jakiś sposób wyenkapsulować te procesy, jak często się zmieniają dane. I teraz, jeżeli na frontendzie nie będziemy mieli logiki biznesowej, tak, czyli robimy jakieś aplikacje, które tylko kaszuje dane i nie mamy tam żadnych jakichś skomplikowanych logiki, że ktoś kliknie się, przelicza, oblicza i tak dalej, no to to jakby naszą granicą najprawdopodobniej będzie to, jak się często zmienia ekran jakiś, tak? Bo już nie tyle dane, bo dane to powiedzmy, dane jeżeli my mamy logikę biznesową, nie? No to wtedy tak, ale frontend to jest o tyle powiedzmy i skomplikowany i prosty, bo z jednej strony mamy to, jak często się zmieniają dane, tak? Znaczy dane, tak? W momencie, kiedy mamy logikę biznesową, ale przede wszystkim, jak się często nam zmienia ekran, tak? Bo teraz przykładowo mamy jakiś, załóżmy, ekran z powiadomieniami. I na tym ekranie mamy teraz filtrowanie po lokacjach, tak? Ale ktoś tam dodał filtrowanie po urządzeniach. Ale na przykład na backendzie to już jest w ogóle jakiś osobny mikroserwis, który nam zwraca tę listę urządzeń. I u nich to jest na przykład w ogóle osobny zespół, można na tym pracować, tak?
a już na frontendzie to się jakby wszystko zazębia, nie? I to, że ktoś dodał powiedzmy już jakąś kontrolkę, która ma w ogóle jakby z częścią innego systemu, tak? No to u nas po prostu zrozumienie powiedzmy tej domeny może być inne. Czy w ogóle, Tak, jeżeli ja się z tym chodzi o... zgadzam, jak najbardziej. Bardzo właśnie tutaj, bardzo wiele może być takich sytuacji, że właśnie takie te domeny będą się zazębiać w takich przykładach, tak? No innym takim przykładem to jest dashboard, prawda? Dashboard będzie zazębiał zwykle, nie wiem, może tam z kilkanaście różnych systemów może zazębiać, prawda? Więc tutaj nie ma mowy o jakiejkolwiek tutaj separacji, czy takim ślepym stosowaniu zasady, że nie możemy łączyć ani nie możemy komunikować ze sobą poszczególnych tych domen, no bo to nie zadziała, tak? Jeżeli mamy zrobić dashboard, w którym mamy, nie wiem, kilkanaście różnych domen, no to musi być tam kilkanaście różnych domen, tak? Tylko w drugą stronę, no ja uważam, że tutaj jak najbardziej na frontendzie w zaawansowanych aplikacjach DDD nam daje bardzo dużo, aczkolwiek jest to inne DDD i wszystkiego tego nie używamy, tak? Bo o Mhm. tyle, ile na przykład, nie wiem, w DDD backendowym mamy bardzo różne systemy, nie wiem, robimy wzorzec, porty, adaptery, bo mamy różne bazy danych, mamy różne tutaj podłączone do backendu, dzięki temu, że chcemy mieć to agnostyczne, robimy repozytoria, ok. Na frontendzie tego nie mamy, bo my mamy dwa systemy. Mamy po prostu frontend i poprzez RESTA komunikujemy się z backendem, tak? Czyli tam, jak mamy na przykład, nie wiem, na backendzie porty i adaptery i mamy cały backend, który idzie do bazy danych, no to my tak mamy na froncie tak naprawdę wszystko to, co jest po tej drugiej stronie od tym, co by było adapterem, ale wciąż na tym małym wycinku możemy wykorzystać bardzo dużo zalet, które daje nam DDD, chociażby takich zalet jak właśnie techniki context mappingu, to chociażby jak technika bounded kontekstów. I tu jeszcze dzisiaj nie pojawiło się, no i technika bounded kontekstu, no to jest podstawowa i najlepsza technika właśnie do zarządzania tym wszystkim na frontendzie i na tej modularyzacji. Oczywiście wszystko to zależy i jeżeli mamy małe aplikacje, no to pewnie nie będziemy inkorporować tutaj żadnych nie będziemy robić eksploracji domen, nie będziemy tutaj stosować żadnego kontekst mappingu, bo jeżeli mamy małą aplikację, która coś rzeczywiście tam wyświetla, modyfikuje, to szkoda czasu. To jest duża szansa, że taką aplikację napiszemy w miesiąc, dwa, trzy, sześć i ona będzie działać i tyle. I to ona nie będzie jakoś super rozszerzalna, więc szkoda tutaj inwestować czasu. Ale jeżeli mamy duże aplikacje, takie naprawdę duże aplikacje, gdzie te frontendy to są setki tysięcy linijek kodu, no to tam no ja nie jestem w sobie w stanie naprawdę wyobrazić, żeby była jedna taka domena, subdomena, która ma setki tysięcy linijek kodu. Zazwyczaj w takich dużych aplikacjach są odrębne domeny i już tam trzeba wiedzieć, co i jak można zrobić, no bo w tych aplikacjach będą występować niestety błędy i taka typowa architektura, gdzie wszystko ze wszystkiego korzysta, gdzie tam już abstrahując, bo jak to tam strukturalnie w folderach będzie umiejscowione, bo to jest mniejszy problem, no ale no to nawet jakby odwołać się od tych folderów, no to tam, nie wiem, przez 10 folderów będą dependencje leciały krzyżowo we wszystkie strony, jeśli nie będziemy umieli o to zadbać, jeśli nie będziemy znać tych podstawowych zasad z DDD, i w ogóle jeśli się nie zajmiemy tym po prostu na takiej zasadzie, jak nam DDD daje. Czyli tak też podsumowując, to jest DDD nam bardzo wiele daje, ale w życiu nie możemy sobie myśleć, że to jest 1:1 mapping, bo to by było przegięcie i tego się nie da zrobić, bo nie mamy agregaty na frontendzie, no średnio. Nie ma use case'ów, nie ma tutaj nawet nie ma co porównywać jakoś. No oczywiście, jeśli się chce, można, ale po co? Nie ma takiej raczej Mhm. potrzeby, no nie ma, po prostu nie ma.
ale już te wszystkie techniki biznesowe jak najbardziej. Separacja domen jak najbardziej, bo to nam coś da. A koniec końców wszystko zależy też od driverów architektonicznych i od tego, co chcemy osiągnąć. Jeżeli driverem architektonicznym jest tutaj skalowalna, duża aplikacja i wizja rozwoju wieloletniego, przez wiele osób, a czym wizja? No, zazwyczaj też się driver architektoniczny nie robi na wizję, bo drivery architektoniczne się zmieniają. Więc to nie powiem, że to jest wizja, tylko na przykład plan, tak? Wiemy, że za miesiąc będziemy mieć 10 osób zatrudnionych i mamy roadmapę na 2 lata i wiemy, co robimy, tak? No to będzie pewnie duża aplikacja, więc już tam dbamy. No i tutaj też to takie, no, te podstawowe kwestie, może takie konkretne teraz bym jeszcze też podał, no, że żeby to, co często właśnie nie jest zauważane w świecie frontendowym, bo pomijamy te DD, no to jest ta wieloznaczność różnych zagadnień, o co mi chodzi. Mamy na przykład, nie wiem, słowo choinka, tak? Choinka może być w lesie, gdzie może być kategoryzowana jako element lasu, element zagospodarowania lasu i typu lasu, tak? Choinka może być też w tym samym lesie, ale przeznaczoną pod wycinkę, żebyśmy ją mogli do domu kupić i postawić sobie, teraz mamy okres świąteczny, więc stawiamy choinki, tak? Ta sama choinka może już być w tym domu i mamy system do ubierania choinki, tak? Do projektowania ubierania choinki. To już jest zupełnie inna choinka. No i na samym końcu jeszcze mamy choinki zapachowe w autach, tak? Które też są choinkami, też się nazywają choinkami i też w kodzie będą się nazywać choinkami. I to jest też taki problem z samym tym nazewnictwem, bo często z tym, co ja się spotykam w projektach, to deweloper patrzy, OK, jeżeli coś się tak samo nazywa, to już raczej będzie tym samym, będzie jakoś modelowane w podobny sposób. A to jest oczywiście zupełny błąd, bo nie chodzi o to, jak co się nazywa, tylko czym jest. I te nazwy też powinny być jakoś tam, nie wiem, odróżniane, tak? Ale co nam to daje? Znaczy, kto nam to da? No, da nam to DDD z całym szeregiem metod do tych DDD. Mhm. Tak, ja Ja bym jeszcze tutaj dodał. Mhm. No. Ja jeszcze tutaj dodam, Marcin, bo zahaczyłeś o to, ale to jest bardzo istotne, a mianowicie to, że osoby, które się, załóżmy, nie spotkały jeszcze z DDD, a robią frontendy, to jest bardzo istotne, że czytając książkę Evansa bądź inne case study i chcąc adaptować DDD, to co powiedziałeś, na frontendzie nie wszystko będzie miało odzwierciedlenie i naprawdę projekty, które są małe, zaraz też powiem, jak możemy rozeznać, że są małe. Linii kodu to jest jeden z fajnych mierników, który daje nam pewien insight, jak długo będzie dany projekt realizowany, roadmapa, backlog, jak jest przygotowany i tego typu rzeczy. To, żeby nie brać tych wszystkich technik DDD, troszkę tutaj pójdę w opozycji, bo naprawdę można pójść w ślepy zaułek, rozkminiać rzeczy akademickie, które na samym Mhm. końcu naprawdę nie mają Nie ma znaczenia i sensu. sensu. Co jest istotne, to jest to, że my o modułach powinniśmy myśleć jako czymś, co nie jest wyryte w kamieniu. Czyli jeżeli my sobie robimy tą aplikację, naprawdę mamy bagaż rozwiązań, technik i możliwości, które pozwolą nam na zarządzanie tym w trakcie i adaptowanie się do tego, co realia w danym momencie nam dają. E, Czyli nie bać się, że jak na początku sobie pomyślimy, dobra, to my to podzielimy w ten sposób, bo na stan wiedzy to działa, w sensie to ma największą rację bytu, no a za 3-4 miesiące okaże się, że okej, to jednak my się jeszcze integrujemy, dodajemy cokolwiek, tak? Czyli sytuacja, która była nieprzewidywalna, to jest całkowicie w porządku. Ale co jest istotne, mi się wydaje, tym wszystkim, to po pierwsze, znać te techniki, o których tutaj rozmawiamy i mówimy, ale druga sprawa, to ja to lubię nazywać jako taki rachunek sumienia. Czyli mieć ten czas w projektach, zaplanować sobie cokolwiek, nawet jeżeli nie dostajemy tego od, nie wiem, klienta jako coś takiego bezpośredniego, tak? Jako retrospekcja kodu, to żeby samemu zadawać sobie co jakiś czas pytania, tak? Przejrzeć ten plik, przejrzeć pliki, przejrzeć codebase i sobie zadać pytanie,
Czy to ma sens? Albo odpalić właśnie tooling, który nam pokazuje zależności i dependencje. Raz na jakiś czas. Bo to jest Mhm. bardzo istotne. Wydaje mi się, że my e, z takim zalataniu dowożenia feature'ów po prostu o tym zapominamy i to jest największa bolączka, że my nawet wiemy, jak powinniśmy to układać, ale my musimy dowozić, wszystko jest ważniejsze i później, no, rozjeżdża się. Więc tak dodając do DDD tego, jak tym powinno się zarządzać. Mhm. Okej, to jeszcze ze swojej strony, czy tak, na chwilę jeszcze bym wrócił do tego przykładu z choinki, bym go trochę tak wytłumaczył na poziomie technicznym, bo jak to by wyglądało w kodzie, tak? Bo mamy 3 różne choinki i teraz ta choinka w lesie miałaby na przykład API zetnij choinkę, tak? Ale już na przykład ta choinka w aucie, no nie zetniemy tej choinki, tak? Jeżeli będziemy mieli metodę, no to co my tu zetniemy, nie? To po prostu jest jakaś Metoda pachnij. tak, no powiedział właśnie metodę Tak. pachni albo powieść, albo coś takiego, tak? Po prostu więc Domowej w domu, jak ona będzie już nawet ta sama choinka, ale będzie tak, stała w domu, to też jej nie będziemy ścinać. Ona też tak, nie będzie miała dokładnie. metody zetnij, bo nie będzie miało Tak, to sensu, mimo że fizycznie będzie tą samą choinką. To tak często jest taki dokładnie. przykład użytkownika, user i jeden wielki user w aplikacji. To jest ta sama osoba, fizyczna osoba, ale w kontekście aplikacji to jest bardzo inna osoba, tak? Tak samo jak ta Dokładnie. choinka. Tak, i wtedy mamy w różnych kontekstach, mimo że to jest ta sama nazwa użyta, ale ona robi cokolwiek innego, tak? No bo jeżeli zetniemy choinkę w domu, tak, no to nam się po prostu przywali, bo nie będziemy mieli choinki, tak? I ta choinka będzie miała jakieś tam, nie wiem, metodę, ubierz, nałóż bombki, zdejmij bombki, czy jakieś tam ozdoby i tak dalej, nie? Więc no w lesie, no bez sensu, żeby ktoś ubierał choinkę w lesie, tak? To bo jeszcze Dokładnie. przyjdzie jakaś sarna, po prostu zje i umrze. A jeszcze wracając Szymon, do tego, co mówiłeś, bardzo fajne właśnie, bo tak, ten przykład z tym, że te domeny się zmieniały w czasie, tak, bo i to Evans pisze tak samo w tej swojej książce, tak, jeżeli nasze zrozumienie po prostu jakichś procesów biznesowych się zmieniło, tak, i no to powinniśmy to zwierciedlić w kodzie, tak, jeżeli mamy jakąś dodatkową wiedzę na ten temat, jak działa system, no to teraz powinniśmy po prostu to zrefaktorować w taki sposób, aby ten nasz kod odzwierciedlał ten system. I to, co ja u siebie robiłem, to ja. I to, co teraz robię w projekcie, zazwyczaj jak zaczynam, to ja zaczynam sobie od dwóch domen. Jednej domeny współdzielonej, bo to zawsze po prostu będziemy mieli i najczęściej tam też wrzucam rzeczy typu jakieś kontrolki, UI i tak dalej. Znaczy to jest z jednej strony taka to jest bardziej taka domena techniczna niż biznesowa. I druga zaczynam od jednej domeny, tak? Bo jeszcze nie wiem, jakie domeny będzie miał ten projekt, ale już zaczynam po prostu od jednej, tak? I teraz sobie po kilku miesiącach siadam z zespołem i rozmawiam. Słuchajcie, czy dalej mamy jedną domenę, nie? Czy z tego możesz po prostu nam się coś nowego po prostu zrobiło, tak? Czy mamy więcej jakichś procesów biznesowych, czy mniej? Ale do tego też trzeba po prostu po pierwsze zrozumieć, jak działa biznes, tak? Bo to jest bardzo po prostu istotne, że my nie tylko jesteśmy takim klepaczem kodu czy wykonawcą, tak? Tylko my musimy po prostu wejść w buty i zrozumieć, jak te procesy biznesowe działają, tak? Jeżeli byśmy chcieli po prostu sami ten biznes prowadzić, tak? Bo wtedy, mając to zrozumienie, tak? I to jest to, co Event Storming po prostu potrafi zrobić, tak? Czyli w bardzo krótkim okresie czasu da nam to zrozumienie biznesu, to mając to zrozumienie, my będziemy po prostu im więcej będziemy mieli doświadczenia, to bardziej będziemy po prostu w stanie wydzielić te mniejsze po prostu elementy, tak? Bo będziemy teraz po prostu słuchali niuansów, tak? Że biznes na przykład o jednej rzeczy mówi po prostu jednym słowem, ale o drugiej w innym, tak? Już patrzymy, że tu jest jakaś nieścisłość, tak? I wypadało dopytać, nie? Słuchajcie, używacie tutaj takiego słowa, tutaj innego, nie? Czy to jest dalej ten sam proces biznesowy, czy to jest może coś innego? I teraz na tej podstawie, jak oni dadzą nam odpowiedź, to możemy już mieć wskazówkę, że albo to jest po prostu oni na przykład używają tego zamiennie, tak? I wtedy fajnie by było wspólnić ten język, że powiedzieć, no dobra, ale czy możemy przyjąć na przykład jedną nazwę, bo dla nas to będzie mylące, albo wtedy już jest jakaś wskazówka, że dobra, to może są jakieś oddzielne procesy biznesowe, może jest jakaś oddzielna część tego biznesu i może to należałoby wydzielić. I dobrze sobie właśnie takie rzeczy robić cyklicznie, nie wiem, co 3 miesiące, co 6, po prostu siadacie z zespołem i analizujecie po prostu to waszą wiedzę, nie? Sobie robicie burzę mózgów i sprawdzacie, nie? Czy to, co macie w kodzie, odzwierciedla to, co robi wasz biznes. Czyli tutaj mówimy o
też tutaj też elemencie DD, czyli tym wszechobecnym języku, czyli tym, nigdy nie umiem tego wymówić, Ubiquitous? ubiquitous Ubiquitous? Ja mam zawsze language, problem. tak, Ja ostatnio ubiquitous. robiłem Dokładnie, warsztat. ale to jest jak najbardziej, więc tutaj pytanie, czy DD może być na frontendzie? No jak najbardziej musi, tak? Bo Ubiquitous Language jest elementem DDD, a nie wyobrażam sobie, żeby nie stosować tego też na frontendzie, no bo to w tym momencie może prowadzić do szeregów problemów komunikacyjnych i tutaj jako osoba, nie wiem, tech lead odpowiedzialna za to, no to tutaj trzeba pilnować, żeby właśnie to było jak najbardziej też używane w projekcie i używane wszędzie, nie tylko na backendzie i przez analityków, ale także na frontendzie, bo może to się zmienić. Ja miałem w projekcie też przykłady, że coś nagle zaczęło być inaczej nazywane przez biznes. To samo, ale inaczej nazywane. No to, czy to, no to oznacza, że raczej trzeba też w kodzie to zmienić, no bo co, przyjdzie nowy kodu, po pierwsze kodu nie piszemy dla siebie, tylko kodu piszemy dla innych do czytania, a nie do, więc jeżeli ktoś przyjdzie za rok i zobaczy, że coś się inaczej nazywa i nikt o tym nie mówi, no to nie będzie, no to po jakimś czasie to pojmie, że to o to chodzi, tak? Ale po co? Skoro można to szybko zmienić, tak? No po to jest kod, żeby go zmieniać. Mhm. Tak, jeszcze dodam z takich protipów, to dokumentujcie to słownictwo, tak? Jeżeli biznes używa jakiejś konkretnej nazwy, to dajcie to sobie do README, opiszcie, tak? I używajcie raczej po pierwsze, żeby ta nazwa miała odzwierciedlenie w kodzie, a po drugie, żeby gdzieś było udokumentowane. Bo teraz dojdzie jakaś nowa osoba w projekcie, to ona zobaczy, dobra, tu jest taka nazwa, później usłyszy, że biznes o tym mówi, później znajdzie to w kodzie i bardzo po prostu szybko będzie w stanie połączyć te elementy, tak? A jeżeli teraz nie będziemy mieli tego nigdzie napisanego, spisanego, biznes będzie o tym samym mówił za pomocą 5 różnych fraz, a w kodzie w ogóle po prostu będzie jakaś nazwa techniczna, tak? To zanim my dojdziemy, że po prostu to jest to samo, to mogło w niektórych przypadkach lata po prostu minąć, tak? Po prostu ktoś będzie na tyle długo w projekcie, że w końcu jakby zajarzy, że okej, to oni mówią o tym, a tu nas jest to w kodzie, nie? Ale po co tyle czasu tracić na to? Tak, U jak siebie najbardziej. zacząłem stosować takie podejście w projekcie, gdzie proszę designerów. Słuchajcie, my to nazywamy w ten sposób, biznes też to nazywa w ten sposób. Nazwijcie to u siebie też w ten sposób. Co jest rewelacją, to przychylają się do tego i to, co ty mówisz, na nazewnictwo spisywać, to my tutaj traktujemy właśnie design jako nasze źródło informacji na temat tego, jak my rozumiemy i jak my nazywamy pewne obszary i moduły, co nie? Super się sprawdza, naprawdę. Figma w ogóle propsuje i to, że daje nam takie możliwości, to dla biznesu, jak i dla technicznych osób mamy źródło informacji na temat tego, co to jest. A naprawdę to jest tak, jedna z rzeczy, którą bym powiedział, że zawsze macie wykorzystywać z DDD, ale zabrzmiało to rozkazująco. Ale to jest ten wszechobecny język. No bo to zawsze będzie miało ręce i nogi. Mały projekt, duży. Przy małym będzie po prostu łatwiej ustalić, tak? Bo prawdopodobnie sam sobie ustalę, powiem wszystkim i wszyscy będą rozumieli. Ale czym większy projekt, tym o wiele ciężej. Ponieważ, tak jak Evans mówi, tutaj domain expert musi być, tak? Co de facto nie jest jedną osobą bardzo często. Ten domain expert to jest w N osobach. I my często naszą rolą jest to, żeby rozeznać, co to są za osoby i je po prostu, że tak powiem, kolokwialnie za fraki wziąć i wspólnie zacząć rozmawiać. Hej, jak ty to nazywasz? Co ty to przez to rozumiesz? Jaki to jest obszar aplikacji? I dogadajmy Mhm. się. Tak, i bardzo często też się może okazać, że to, co my mamy w kodzie, to jest w ogóle to co innego niż to, jak powinno działać, tak? Znaczy w sensie, że tam brakuje jakichś elementów, bo jak się teraz zacznie przechodzić na przykład ten proces, używać tego wspólnego słownictwa, tak, to patrzy, że wiesz co, ale my tu jeszcze coś tam robimy, jakieś rzeczy, nie? Ale ty patrzysz, ale kurwa nie ma tego, nie? I wychodzi na to, że system nie działa tak, jak powinien działać, mimo że został w jakiś tam sposób zaprojektowany tam pewnie z najlepszą intencją, tak? Więc no, to też no, trzeba bardzo mocno po prostu, żeby robić DDD, no to trzeba bardzo mocno współpracować po prostu z biznesem, tak? Z tymi ekspertami domenowymi, no bo ten system, znaczy to jest kwintesencją DDD, tak, że ten system ma robić to, co robi biznes, tak, bo jeszcze jest jedna ważna rzecz. Jeżeli wasz biznes
nie ma żadnych procesów, tak, to wy nie zastosujecie DDD, bo nie ma sensu, tak? Biznes musi mieć jakieś procesy, które zachodzą po prostu w ich przedsiębiorstwie, tak? Jeżeli no, tych procesów po prostu nie ma, no to DDD nie będzie miało sensu. Nie wiem, czy coś chcecie jeszcze dodać? Ja myślę, że chyba ze swojej strony dużo rzeczy poruszyliśmy. Każda z tych rzeczy, którą poruszyliśmy, to na pewno można by było rozmawiać i rozmawiać. No chociażby znowu DDD, tak? No książka dosyć duża, Evansa, mamy N różnych publikacji, N różnych zastosowań, wdrożeń na frontendzie DDD też, jak wspomnieliśmy, możemy traktować troszkę inaczej. Czytaj korzystać z ograniczonego inwentarza, tak? I dostosowywać do naszych potrzeb. Ale jeżeli chodzi o koncept sam modułowości, od czego wyszliśmy, to myślę, że mamy przegadany. Myślę, że sporo powiedzieliśmy. Pewnie jeszcze by można było troszeczkę mówić o technicznych aspektach modułów, jak to jest realizowane, o tutaj wzorcach typu inversion of control, które tutaj jakby nie patrzeć z modułami są ściśle powiązane. Mhm. Na pewno by Czyli można było techniki jeszcze troszkę sporo powiedzieć o refaktoryzacji. idealnym Mhm. rozwiązaniu angularowym do modułu, które uważam za idealne i totalnie nie jestem fanem, że odchodzimy od tego na korzyść standalone komponentów, bo o tyle, ile te standalone komponenty mają jakieś tam swoje zalety, no to totalne odejście od modułów nie do końca ma sens jeszcze techniczny. To jest coś, co wczoraj sam sobie nazwałem, że Angular, tak jak powiedzieliśmy, mamy techniczny koncept modułu i koncepcyjny. To Mhm. dla mnie Angular technicznie i koncepcyjnie odzwierciedla moduł jako to, co de facto ja traktuję jako moduł, tak? To no, Mhm. Angular to bardzo dobrze ogarnął. Tak, też tak mogę, też tak zdecydowanie mógłbym powiedzieć, że właśnie to jest idealne takie odzwierciedlenie, bo te dobrze napisane właśnie moduły angularowe są nie za małe, nie za duże i funkcjonalnie idealnie działają. Mhm. Tak, i też masz dużo jakby możliwości napisanie w taki sposób, że będą niezależne, nie? Czyli, że na przykład Tak. przez dependency injection robimy, że czyli przez interfejs, tak mówimy, dobra, ten moduł potrzebuje jakiejś konfiguracji, ale używając Mhm. DI możemy po prostu tę konfigurację wstrzyknąć po prostu już w runtime. Tak, on nie Tak, musi... tu mamy Mhm. też właśnie to też te pewne, to w sumie to jakby nie patrzeć, to jest całe pewne inversion of control, że możemy tokenami specyfikować bądź abstrakcjami z wewnętrznymi prowajderami. Mhm. Mhm. Ale to może, zobaczymy, może kiedyś nagramy, nie wiem, czy Może to są gdzieś specyfik jakieś... Angular na przykład by Może można kiedyś, było tak. Tak, porozmawiać. tak, jakiś bardziej techniczny odcinek, gdzie byśmy pokazali na przykład, tak, w ogóle z czym to się je, jak to robić, jak enkapsulować takie moduły, tak, już bardziej z jakimiś może właśnie przykładami technicznymi, Mhm. jak to robić. Czyli co, podsumowujemy odcinek. Co, ktoś chce zacząć? Marcin może? No dobra, podsumowując, modularyzacja dla mnie jest niezwykle ważna i w każdym projekcie, w każdym większym projekcie, no bo powinniśmy dbać o to. Jeżeli mamy takie duże, stare, legacy projekty, to najczęściej pierwszym krokiem do tego, aby je odchudzić, aby dodać im nowego życia, będzie właśnie ta modularyzacja, ponieważ dobra modularyzacja stricte odzwierciedla wszystkie takie podstawowe zarówno zasady projektowania oprogramowania, jak i często odzwierciedla to, co dane oprogramowanie robi biznesowo. Tutaj odwołanie do DDD i mapowania tych wszystkich procesów, więc też ja tutaj wszystkich zachęcam do zgłębiania wiedzy o modularyzacji, o konceptach właśnie takich modułów biznesowych, jak to przekładać na technikalia, bo jest to coś, co frontend deweloper powinien potrafić, bo niezwykle ułatwia to pracę i pozwala na tworzenie naprawdę dobrego, funkcjonalnego kodu.
Nic dodać, nic ująć. Bierzmy, korzystajmy. Myślmy o aplikacjach w kontekście tych niezależnych bytów. Starajmy się, żeby one były fajnie zarządzalne. A, I tyle, tak? A możliwości do rozwiązania tego jest N. E, Czytaj dużo. Frameworki, tak jak też wspomnieliśmy, narzucają nam też pewne rozwiązania. Bądźmy na bieżąco z tym, co też frameworki mówią, bo często ich podejścia są po prostu dobre na samym końcu, tak? I dają nam. I tu mówię o wszelakich frameworkach, Enixowych, Reactowych, Angularowych, cokolwiek, prawda? Tylko musimy to zrozumieć. Musimy to zrozumieć. Po co, dlaczego, jakie nam to daje efekty. Mhm. Tak, no ja ze swojej strony bym powiedział, że uczmy się jakby wyznaczać granice, tak? Metodą prób i błędów, od takich kwestii powiedzmy technicznych, tak, że robimy sobie selecta i na przykład tego selecta źle zrobimy, bo on będzie robił za dużo, za mało, tak, i później patrzymy, że coś tam nam w kodzie nie bangla, tak, aż po takie kwestie biznesowe, tak, jak też zrobimy jakiś moduł biznesowy i patrzymy, że on teraz się potrzebuje komunikować z jakimiś innymi elementami, to też może po prostu coś nie działa. I im więcej po prostu będziemy tego robić, im więcej będziemy sobie zadawać pytanie, gdzie jest ta granica, tak? Gdzie jest koniec tej funkcjonalności, no to no po prostu im więcej będziemy mieli doświadczenia, tym bardziej intuicyjnie będziemy po prostu w stanie powiedzieć, dobra, w tym wypadku to po prostu mają być 3 elementy, tak? A w tym to po prostu będzie w ogóle cała funkcjonalność, która zawiera tam x ekranów. No. I co? I to chyba tyle. Dziękuję za oglądanie. Myślę, że mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli chcecie się coś dowiedzieć więcej, może pojawią się jakieś pytania, to śmiało zadawajcie. Jeżeli się podobał odcinek, to dajcie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Marcin, Szymon, dzięki wielkie że zgodziliście się uczestniczyć w nagraniu i cześć. Dzięki bardzo za zaproszenie, dzięki tutaj widzom za wysłuchanie nas i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, cześć.